Dzień dobry. Będę musiał się wybrać na kilka dni do domu, ale chciałem jeszcze, zanim pojadę, wylać beton w środku. Czyli pierwszy krok to muszę się pozbyć na drogę tego żwiru z gliną. No to działam. Mało czasu. Króca bomba. Trochę traktorkiem, a trochę jednak woziłem taczką. Dlatego, że traktorek ma szeroką tą łyżkę i jak wysypywałem, to ten żwir wchodził mi w trawę i ciężko to potem grabiami wygrabić. Nie chcę, żeby mi później pod kosiarką żwir strzelał. Także całkiem sporą część podjazdu mam zrobioną. Tam do dołu aż. I tam, gdzie jest właśnie na dole, jest zawsze najgorzej. Tam też grubą warstwę sypnąłem. Na jakiś czas powinno to wystarczyć. Marta się martwiła, czy jej aksamitki tutaj będą rosły. A tu proszę, już jest pierwszy kwiatek. Nie chcę nic zdeptać. Pierwszy kwiatek. Tu będzie następny. Popadało mocno parę dni temu, więc fajnie kwiatki się obroniły. Muszę sobie miarkę kupić. Tu mam chyba gotowe już, nie? Tak mi się wydaje. No to chyba wszystko już mam gotowe do betonowania, także jutro jest ten dzień. Nawet piesek jest już gotowy. Mam świeży żwir, czyściutki. Mam cement. W środku też już chyba wszystko przygotowałem. Porobiłem podjazdy, zjazdy.
Kupiłem też taką najtańszą możliwą, no jak to się nazywa, do wibrowania betonu, do zawibrowania betonu. I tu też mam podjazd, wszystko jest powypierane. Liczę, że jutro to sprawnie pójdzie. Będę musiał wstać rano i od rana jechać, bo tak z grubsza jak policzyłem, to czeka mnie około 60 betoniarek. Kupiłem też jakiś taki plastyfikator. Także 60 betoniarek. Trzymajcie za mnie kciuki i za mój kręgosłup. Powiem wam, że trochę bałem się tego wylewania. Wydawało mi się, że się z tym zejdzie ze 12 godzin. A nawet nie ma jeszcze pierwszej, a skończyłem. Zacząłem trochę po 6, bez żadnej przerwy. Prawie 7 godzin wylewania. 2 metry mniej więcej sześcienne betonu do zrobienia. Idziemy, malutki. Tak, wiem, stęskniłeś się. Spałeś w tym czasie, znaczy się. Ale całkiem dużo materiału mi poszło. Tu miałem 4 tony żwiru, to pewnie połowa została. No dobra, grunt, że zdążyłem przed ulewą, bo ma być jakaś ulewa. No, dobrze, że się pośpieszyłem. O, widzę, że mi plandekę zwieje z drewna. No nieźle. Mam nadzieję, że żadnych drzew nie połamie. Dzień dobry.
To my znowu na siedlisku. Znowu, bo nie było mnie przez 5-6 dni. Kotek już na swoim miejscu. Ulubionym. Kocie. Jest i malutki. Dzień dobry. Bardzo tu zarosła już trawa. Trzeba będzie to pokosić. Także dzisiaj zrobię sobie taki dzień gospodarczy. No jest trochę tego do koszenia. No pełno. No zobaczcie chociażby tutaj. No przecież to masakra, jak to porosło. No to wszystko trzeba wykosić, prawda? Nie no, trzeba powiedzieć, że łąka nam wyrosła przepiękna. I z tego co widzę, to będą jeszcze też na łące maki. Ale już w tej chwili jest, no jest śliczna. A i ten samochód w tle. Psiowóz. Najwyższa trawa to jest tutaj. Także to raczej kosiarką to bym się męczył. To spróbuję kosą. Przez parę dni ma nie padać, więc może uda mi się też to siano wysuszyć, trawę wysuszyć i wtedy bym wrzucił ją do stodoły i miałbym dla saren w zimie. No to działam, zobaczę jak będzie mi to szło, bo już dawno nie kosiłem. No i tyle tego mojego koszenia kosą. Trzeba rano wstawać o 6, a nie o 9. Słońce mi tam weszło i to bez sensu. No nic, jutro wstanę o 6 rano i to dokończę. A teraz biorę się za kosiarkę i koszę tą niższą trawę. Będę kosił z koszem, to zostało mi jeszcze trochę liści. Marta opróżniła też te kompostowniki. Zbiorę trawę z koszenia, dorzucę trochę liści i obornika i wypełnię je ponownie. No to działam. Dzisiaj byłem mądrzejszy, wziąłem kosę, odpaliłem już o 6 rano i wykosiłem między tymi drzewkami, poprzerzucałem troszeczkę, porozgarniałem, także 2-3 dni mam nadzieję, że siano
przeschnie, może 4. Natomiast kosząc trafiłem na ciekawostkę. Zaintrygował mnie bardzo grzyb, który rośnie na tej śliwie. To jest chyba żółciak siarkowy. Podobno bardzo smaczny grzyb o smaku kurczaka. No to piersi kurczaka. No to nie wiem, czy taki smaczny. No ale ja się nie znam na takich grzybach, więc nie zbieram. Beton pięknie związał. Można już będzie ten szalunek rozbić. I tyle. A ja teraz zajmę się usunięciem tej resztki betonu, wybraniem ziemi i będę mógł zrobić pod tymi ścianami też fundament. No to działam, tak żeby to w miarę sprawnie i logistycznie też rozwiązać, to tym razem zacznę od kopania. Podkopię się pod ten beton, a zamiast tłuc tym młotkiem, tym młotem elektrycznym, udarowym, to mam taki 4-kilogramowy młot ręczny i myślę, że jak podkopię, to ten beton będzie łatwo pękał. Będzie mniej hałasu i szybciej i prościej. No to działam. Piękna pogoda, malutki spaceruje, tak? No śliczna jest ta łąka, po prostu jest prześliczna. Czyż nie? A jeszcze jak tu dojdą maki, a już się szykują. To są chyba maki. Powiem wam, że zrobiło się tak gorąco, że ja zrobię sobie przerwę i zajmę się rozszalowaniem tego. Tylko już właśnie zgubiłem końcówkę. Bardzo niedobrze. Powiem wam, że ten pomysł, żeby sobie wkręcić wkręty od środka i potem na drutach ściągać, był genialny w swej prostocie. Bardzo fajnie się sprawdził i super mi to ułatwiło wtedy pracę. No ale teraz jest problem, bo te wkręty nie chcą wychodzić z tych desek i czasami wyrywam razem z nimi brzeg betonu. Ok, to żaden problem, ale deski też się niszczą. Pękła, no. Ułatwiłem sobie pracę, ale teraz narzekam.
Tak to właśnie wygląda. No, 50 cm deski uratowałem, nie jest tak źle. Pomysł jest bardzo dobry, ale lepiej to chyba będzie zrobić gwoździkami, bo wtedy by się fajniej wysuwały. Zmęczyłem się. No to ja działam dalej, tutaj odkopuję. Od razu korzystając z tego, że mam w miarę jeszcze wygodny dostęp do taczki i wyjazd po tym betonie, to robię również wykop pod chudziak. A mniej więcej tak jak tutaj będę wylewał chudziak. Za chwilę zrobię tu też pod tą ścianą to samo. A później już będę jechał w stronę drzwi. Wiecie, że to już chyba ostatni taki etap, gdzie ja coś z tego domu wywożę tak masowo. Teraz już zacznie się wwożenie. Malutki. Co tam u Ciebie, piesku? Gdzie tu idziesz? Jesteś linos... O, proszę. Tu też skontrolujesz, tak? A tam jak jest? Może tam być? Tak, tam pan zrobił taką dziurę, bo tam jest rura od kanalizacji. No właśnie się zastanawiam, jak to zrobić, bo ja będę miał tutaj drenaż płytowy, czyli taki drenaż ułożony na trudne słowo, geowłókninie. Jakieś 20-25 cm żwiru o różnych frakcjach, ten większy, drobniejszy, i to będę trochę też zagęszczał. Natomiast kanalizacja będzie szła no praktycznie tu po poziomie ziemi, więc zastanawiam się, czy najpierw sypać i ubić to, zagęścić, a potem wykopać sobie w tym żwirze kanalizację i ją ułożyć na jakimś tam piasku, podsypać piaskiem, czy jednak najpierw ułożyć kanalizację, a po prostu ubijając omijać te miejsca, gdzie ona przebiega. No ta druga opcja byłaby na pewno prostsza. Może ktoś ma doświadczenie, to dajcie znać proszę w komentarzu, póki jeszcze tego nie zrobiłem.
Koniec. Ja już to chyba mówiłem, że każda, nawet najgorsza praca ma kiedyś swój koniec. Także udało mi się to wykopać. Zrobiłem również wykopy już pod chudziak. Chyba z jednej strony będę musiał zaszalować, bo mi się tam trochę obsypało. A generalnie można go już przygotowywać i lać. No nie powiem, trochę tutaj tej pracy było. Tak bym szacował, jakieś 7-8 metrów sześciennych ziemi i trochę gruzu wywiozłem. Ale to chyba już będzie ostatnia wywózka z domu. No nie, no jeszcze ta góra tutaj wspierająca na środku tą belkę. No właśnie, belka zadziałała, ładnie trzyma budynek. Trzyma te ściany, więc można pracować. Jedyny minus, jaki tutaj widzę, to będzie ciężko wjechać tu taczką. O kanalizacji bym zapomniał. A ja tutaj muszę dość nisko ją prowadzić, więc już w chudziaku muszę zrobić przepusty. Tu będzie mi wychodziła kanalizacja. No pewnie gdzieś bardziej tu. To ma 5 cm, czyli teraz mam spadek 2-2,5%. Ok. No to mam już przygotowane. Jutro będzie można to zalać chudziakiem. Przypomniałem sobie, że przecież jeszcze trzeba porobić przepusty, bo kanalizacja wychodzi o tam, jak taki dół wykopany. Wyjdzie tam. Chciałbym ją puścić tędy. Następnie gdzieś tu po środku rozdzielić już na węższą rurę pod zlew i co tam jeszcze jest w kuchni. A to dalej ode mnie to drugi przepust, to już jest pod łazienkę i pod media związane jeszcze z piecem, bo tam trzeba będzie jeszcze dojść do pieca. No, na szczęście tego zalewania tutaj dużo nie ma, tyle że niewygodnie, no zrobiłem sobie zjazd, nie jest tragicznie, ale będę musiał trochę łopatą jednak przerzucać beton, bo go tam nie dosunę. Zobaczcie, jest pierwszy mak na łące kwiecnej. Brakuje mi tylko chabrów. Przydałyby się chabry. Chabry rosną, kilka rośnie tam. Tu się taka fajna zrobiła kompozycja, do której przyznaje się Marta. Mówi, że to ona. Czyli są maki, są chabry i jest podobno, wybaczcie, jeśli się pomylę, konkol. A ja już mam wszystko gotowe do betonowania, rozstawione. Więc mogę jechać z chudziakiem.
Wiecie, to jest tylko chłodziak. To ma tak naprawdę wyrównać mi podszalunek, zrobić taką pierwszą warstwę mocniejszą, a nie musi być śliczny. Nie musi być też idealnie równy, bez przesady. No i zrobiłem. Jak mi się jutro uda zrobić szalunek, nie wiem, czy mi się będzie chciało, bo sobota, a nie lubię robić tych szalunków. Ale jak mi się by udało, to pewnie w poniedziałek spróbuję tu też wylać. No i wtedy będzie można już wreszcie działać dalej. A, i żeby nie było, że się obijałem przez ten ostatni tydzień, to jeszcze wykosiłem ścieżki, podpiąłem kosiarkę bijakową pod traktorek i trochę pojeździłem po siedlisku. Malutki już się gubił w tej trawie. Nie kosiłem całej trawy, bo jest sucho, ma być susza w lecie, więc nie wiem, czy to jest sens. Niech rośnie i trzyma wodę. Ale ścieżki zrobiłem. Co tak pędzisz? Co tak pędzisz? W tym strumieniu trochę wody jeszcze jest, ale nie, ta woda nie płynie, to jest stojące. Padał deszcz. Tu na tym połączeniu strumieni Marta cały czas mówi, żebym zrobił takie większe zastawki. Tu faktycznie można by było z 80 cm tą wodę spiętrzyć, zastawić oba strumienie i wtedy to trzcinowisko byłoby zalane wodą. Może to i nie głupi pomysł, żeby trochę tą wodę tu przytrzymać. Korony stawu nie kosiłem, bo tam się zrobiła ładna łąka kwietna. Nie ma potrzeby, nie jest tam ta trawa aż tak wysoka i da się przejść. No tam jakbym zrobił tą zastawkę faktycznie taką na 80 cm, no to pewnie woda mogłaby się nawet gdzieś dotąd utrzymać. Do pomyślenia. A tu jest nasza łąka kwietna przy stawie dolnym. No trochę już kwiatów jest, ale zdecydowanie gorzej niż tam na górze, na tym rondzie przy domu. I też tu chabrów nie widzę. O, no tu nie kosiłem na koronie, bo zobaczcie, jaka piękna łąka. A, wiecie, że nie będziemy mieli kaczuszek? No niestety. Jakieś zwierzątko się dobrało do gniazda kaczek i wszystkie jajka im wyjadło. Zostały tylko skorupki. No i tutaj na górze też porobiłem ścieżki. Ale piękna łąka, więc nie ma co kosić. Niech pszczoły mają pożytek. No i staw kąpielowy. Ale o nim to opowiem w jednym z następnych odcinków, bo zawziąłem się. Poświęciłem na to 2 dni i zobaczcie, jaka jest czyściutka i przejrzysta woda.
Także staw jest gotowy do kąpieli, ale dużo to pracy mnie kosztowało. Musiałem go trochę przebudować, jak i zainwestować w sprzęt, ale to w innym odcinku. No i warzywnik. Ale o warzywniku to już opowie Marta, bo powinna przyjechać w przyszłym tygodniu. Ja posadziłem trochę pomidorów w tych pojemnikach, a jeśli zastanawialiście się, gdzie jest wanna ta spod stodoły, to zainstalowałem ją tutaj przy szklarni pod rurą spustową, bo taki łapacz deszczówki to on nie wyłapuje nigdy w 100% wody deszczowej. Ten tak bym ocenił, że z 50% wyłapuje. I te 50% trafia do Mausera, a reszta w tej chwili trafia do wanny i jest woda do podlewania. A w szklarni wszystko pięknie rośnie. Podwiązałem pomidory, bo już są wysokie. Pousuwałem również dziczki. O, widzę, że nie wszędzie. Natomiast moja nieobecność była fajnym testem dla nawodnienia. Powiem Wam, że jak sprawdzałem, ile wykrapla się przez godzinę, to nie pomyślałem o tym, że robię to na minimalnym poziomie wody w Mauserze, bo tam po prostu trochę wlałem wody. Natomiast w międzyczasie dopadało, więc to ciśnienie lekko wzrosło. I jak przyjechałem, to okazało się, że pomidory są chyba trochę przelane. Na szczęście nic złego się nie stało. Sprawdziłem jeszcze raz, także no to jest pewien słaby punkt takiego Mausera, w zależności od wysokości wody w nim i będzie więcej bądź mniej leciało. Przestawiłem go teraz na podlewanie co 2 dni, po 2 godziny, czyli pomidory obecnie dostają jakieś 2 szklanki wody co 2 dni. I jak widzę, chyba to jest wystarczające. I tutaj mam do Was pytanie, jeśli ktoś jest zainteresowany, to mógłbym w następnym odcinku poświęcić ze 3 minuty i jakoś bardziej szczegółowo opowiedzieć, jak to jest u mnie zmontowane, jak działa i czy jestem zadowolony z tego sterownika, co bym pozmieniał. Już zmieniłem jedną rzecz, jak widzicie, dodałem szlauch, choć powiem szczerze, to jest dla bardzo cierpliwych osób, bo ta woda ze szlaucha leci, jak to się mówi, jak krew z nosa, więc trzeba wykazać się dużą cierpliwością, żeby w ten sposób podlewać, no ale w sumie może bez tragedii. Także jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzu, to po prostu tak w skrócie, w 3 minuty opowiem, jak to podłączyłem, co kupiłem i jakieś uwagi do tego, jak to działa. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.